Tak, ptaszki śpiewają. A kiedyś zboże rosło, maki czerwieniły się, chabry były błękitne. Tu mamy wykę kosmatą, tak kwitnie wyka. A tu gdzieś była piękna facelia. No, ślicznie. O, bez deszczu też byłoby nieciekawie. A tu jest przepiękna facelia w takiej fazie już. Sorry, tak, facelia. W takiej fazie przekwitającej. No niestety na gnojówkę już za późna faza zbioru. Chyba żeby ją dodać do pokrzywy, do skrzypu. Mało ma azotu w fazie, gdy kwitnie. No idziemy dalej. Na poszukiwanie. Człowiek leży. Pokrzywy. Ale to ślicznie wygląda, ja ci powiem, to wszystko. Jakie piękne połączenie fioletu i czerwieni. To już nie jest facelia. Nie, to jest wyka kosmata. A gdzie jest oset, ja się pytam? Oset chyba zaginął. Takim zielskiem, nie? Co rośnie na łąkach. Gdzie jest Ta wyka jest wysiewana na poplon. A cóż my tutaj mamy za skarb? A tu mamy ukryty skarb. Na razie jedyny napotkany. Jest to Drjakiew. Mamy kwiatuszek. A tu obok dopiero pąk. A liście jak wyglądają? A tak. Takie o. Tak, prawie że stepy mongolskie się rozciągają dalej, a pokrzywy ani widu, ani słychu. I doszliśmy do końca działeczki naszej, gdzie łosie tu przychodzą. Dziki to norma sarny, to norma zające. O proszę, i się coś zmieniło, dawno nie byliśmy. Mamy oto kładeczkę taką. Ho, ho, ho. No i obok tejże kładeczki pojawiła się nieśmiało wyglądająca pokrzywa. Ale ktoś już zerwał tu. Pierwszy krzaczek znaleziony. I przestrzeń. Idziesz. Naprawdę? Daleko nie polecisz. Nie w tych laczkach. O, jest druga pokrzywa, jest i trzecia. Tak, małe te ilości. Ojej. Ula Boga.
A że jak się dowiedziałam, wyka kosmata kwitnąca zawiera bardzo dużo azotu, więc całe te Poczekaj, z pędami będziemy jakoś... O, jest i skrzyp. Więc do arbuzów jak najbardziej taka kwitnąca wyka kosmata nadaje się do, tak jest, do podlewania melonów, ogórków, pomidorów w tej pierwszej fazie wzrostu. Na szczęście tej wyki co nieco jest, w przeciwieństwie do pokrzywy. Ważne, że zawiera azot. No, przepiękne okazałe kłosy. Tak u nasady, słuchaj. Dobra, to nie jest tak po prostu trafić. No. I dlatego zalecana jest sadzić z żytem, by miała się na czym wspierać. Nas kwiaty interesują, tak? No, ale na popron, wiesz. To położące. Kto by to pomyślał? Wcześniej się tym nie zainteresowałam, że wyka aż tyle azotu zabiera, kwitnąca. No i wyka kosmata zawiera mniej tego azotu, za to ma takie właściwości, że wiąże z powietrza azot, roślina motylkowa. Ale że pokrzywy nie mamy, to mamy chociaż to. No idziemy tam dalej w chaszcze, obyśmy dzików nie napotkali. Upolowałam kilka kwiatuszków, takich jak dzwonki. Nie wiem na razie jak się nazywa. Zaraz internet podpowie. Czy to się przyjmie przede wszystkim w ogródku? Sam pracuję. Sam pracujesz? Takie ma korzonki, listeczki. Pracuj. Już wiem jak nazywa się ta roślinka. Dzwonek rozpierzchły. Roślina łąk. Jest jeszcze jeden roślinny łąkowy rarytasik. Taka roślinka. Takie ma listeczki. Cóż to za cudo? Zapytamy zaraz. Internet wszechmądry. Przeogromnie mądry. Teoretycznie nieraz pełen śmieci, ale również pomocny. A jaka jest odpowiedź? Otóż słuchajcie, ja nigdy nie słyszałam tej nazwy. Topornica. Topornica. A jakie ma właściwości? Jak internet mówi, warto ją dodawać do gnojówek z pokrzywy, z brotyczu, ze skrzypu. Ona ma takie jakby wzmacniające właściwości. Warto ją dodawać, aczkolwiek nie jest używana powszechnie jako roślinka na gnojówkę. Inaczej bodziszek, jakiś rodzaj bodziszka. O proszę, tu zwykłą kosmatą, jak pięknie się topornica wyciągnęła. Bierzemy ją, upolowaliśmy. Aż trochę kwiaty jak czterolistnej koniczyny wyglądają, troszkę kwiaty. Ale źle się ją zrywa, źle ją jest uchwycić. Wyka kosmata to jest taka długa, konkretna, a to jest taka krótka roślinka. Bodziszek łąkowy. No, idziemy. Ciężar swój ważą, nie? Bardziej braku chwytu. Tak. Dobra, zanosimy i pójdziemy potem naokoło szukać dalej pokrzywy. Bo tu nie ma. Nie ma.
teraz jedziemy w innym kierunku szukać pokrzywy. Szkoda, że nie jest już młoda, bo młoda zabiera najwięcej tego, co dobre. Ale lepszy rys niż nic. A, bez korzeni. Jest, polowaliśmy. To teraz po łydkach. Po łydkach poczujemy teraz tą pokrzywę na łydkach. I to młodziutka jest w miarę. Tylko korzonki poodrywać trzeba raczej. Ojej. Jest. Ale jakie właściwości ma? Otóż wyzwala śmiech w człowieku, czyli endorfiny, samo zdrowie i tylko syczenie. Zaczęliśmy tak pięknie zbiór tych roślin na gnojówki. Chciałam powiedzieć wesoło nie jest, ale jednak przez łzy trochę wesoło jest. Endorfiny, samo zdrowie. O losie. I na łydki człowieku uważaj, bo człowiek nie przemyślał sprawy i założył portki krótkie. Ale już prawie worek pełen. Jest tego towaru, a jest. I tu też dziki grasują, więc strach. Może nie przyjdą. Dobra, wiesz co, możemy chodzić. Może jeszcze ugnieć trochę. Nie, chodź. Ile mamy towaru? No jeszcze starczy plus 2 wódki na do pełna, to jeszcze te parety. Wśród tej pokrzywy coś kolorowego dojrzałam. Muszę tam dojść. Różowe. Różyczka. Piękna. Tu jest krzaczek. A i tą różyczkę do nas może ptaki przyniosły, bo taką samą mamy na ogródku. Dobra, wracamy. Już widać na wsie. Na horyzoncie. No i tak człowiek, posiłkując się internetem, nauczyć się może wiele odnośnie zbierania ziół czy różnych innych zainteresowań, zagadnień o losie. Czyli mamy tak 2 worki skrzypu, łyki kosmatej i 1 worek pokrzywy. A za parę dni kolejne zbiory. A to niech stoi 2 tygodnie i się robi gnojóweczka. Będzie zalana wodą, potem rozcieńczana, wiadomo. Jesteśmy. O raju. No i się zeszło. Kotka czuje zapach ziół, ziela. A jak się... Co to za zapachy, Franciu? Siałowie jakaś. Pokrzywa. A jak czujesz, to czujesz taką... tym... Zioło po prostu. Jak to się nazywa? Bo to... Nie. Daj jej połapać. Dziąsełko, to było jakieś dziąsełko. Ty w leciku. Moje kochane. Freciątko, już chciałaś uciec. No co? Pilnujesz domku, tak? Czarne dostanie na gardło, co żeśmy... Tymianek i podbiał. No nie wiem, jak kwest będzie to długo. No. Tym śmierdzi. Freciu, kochane. Mamy jeszcze niewykorzystany brotycz suszony. Więc on idzie też na dno beczki. Plus wyka kosmata. Brotycz działania ma też ochronne. Tak jakby przeciwko grzybowym chorobom. Więc tą część posiekamy, połamiemy
I to będzie jedna z gnojówek. Czyli będzie chroniła i pomagała przy wzroście. A potem kolejne kombinacje. Tu już jest sama pokrzywa w tym worze. A koleżanka tak pracuje. Recia, Recia, obijasz się, koteczko. Jakąś niewielką ilość pokrzywy też wrzucimy, ale przede wszystkim wrotycz. Wiesz, tylko zostaw część, damy jeszcze go do mieszanki z samą pokrzywą, bo tu będzie z 3 jednak, pokrzywa również dorzucona. Korzenie obcinamy z pokrzywy, niezalecane jest, ale w tych chaszczach człowieka parzyło i trudno było przebierać na miejscu. Nie ma wiele ich na szczęście. 7-10 dni będzie tu przetwarzało się. I stosujemy 1 do 10 do podlewania, a 1 do 20 do oprysku na liście, gdyż wrotycz jest silnie drażniący. I zalecają na przykład 1 wiadro, tam było w opisie wyki kosmatej świeżej, kwitnącej i 2 garście wrotyczu suszonego. My dopełniamy na 10 litrów wody. Ale my tak mniej więcej tego się trzymamy, owszem. Wody będzie więcej niż 10 litrów i dochodzi pokrzywa. Ciężkie te worki, żeśmy dopchali. Człowiek nawet nie wiedział. Rzuć pokrzywę, pewnie, że tak. Człowiek nie wiedział o zastosowaniu wyki kosmatej. Człowiek podziwiał, wysiewał na poplon, a nie wiedział, że ona ma też dużo azotu. Nie tak jak pokrzywa, ale również. I to w fazie kwitnącej. A jeszcze czarny bez, kwiaty. O, spójrz, tam w oddali mamy akurat czarny bez pod nosem. To do kolejnych już. Tak, jeszcze skrzyp. Też gdzieś tam znajdziesz pojedynczy skrzyp. Oho, oho, a tak będzie. Frecia! Frecia, łobuziaro! Nie bój podróbka, pilnuj kwiatków. Ach, ta Frecia, co? Już poszła Frecia. Hej. Fretka. Pokrzywy trochę na... Jeszcze ciut pokrzywy. Choinka tam w kabaczkach. By tak strasznie nie śmierdziało, to folią żeśmy to zasłonili. Z tamtej strony jest dopływ powietrza. Będzie mieszane też codziennie, tak jak zalecają. To jest tylko z pokrzywy? Tak, to jest tego plastikowego. Dobra. A tu mamy kolejną wykę i troszeczkę wrotyczu. Ugniecie się. I tak 10 dni mniej więcej. Jeśli to